W pewnym momencie moja mama mówi tak: ja już nie idę dalej, nie ma mowy, ja już nie mam siły i mnie tak boli, że ja wolę umrzeć i skończyć z tą męką. Byłam zrozpaczona, co z małą zrobić, czy ją zostawić, mogę zostawić ją na drodze, a sama pójdę dalej. W Sachsenhausen jeszcześmy były jakieś kilka tygodni. Teren wojenny się zacieśniał. Od wschodu front już był pod Kołobrzegiem, od zachodu już też te tereny, front zachodni posuwał się w szybkim tempie naprzód. Niemcy nie mieli wyjścia. I teraz co dalej z nami zrobić? W środku nocy, koło godziny 2, Aufstehen, pobudka, wstawać. Wszystkich wybudzili, ubierać się, ustawili w kolumny, dali po maleńkim jakimś tam pół kilograma chleba i w drogę. No przeszliśmy kilka kilometrów, chleb zjadłyśmy i co dalej? A tu idziemy pustymi drogami, przez lasy, przez jakieś wsie niezamieszkałe i nigdzie żadnej pomocy, żadnego jedzenia nie ma. Gdzieś wreszcie spotkaliśmy jakąś wieś, że dali nam schronienie w stodołach. W tych stodołach nadarliśmy tego owsa czy tego żyta, tych ziaren i napchaliśmy do kieszeni. I to był nasze pożywienie przez wiele dni. Tak nas spędzili dzień i noc. Bez jedzenia, bez spania, bez picia. Ludzie padali z głodu, wycieńczeni zupełnie. To była droga śmierci. Co kawałek leżał trup. Tylko najsilniejsi wytrwali. Ja byłam z mamą cały czas. Moja mama chorowała na zapalenie stawów. W pewnym momencie miała to samo, co ja mam dzisiaj. Nie mogła chodzić. W pewnym momencie, no, darłyśmy ją pod pachę i jakoś ciągnęłyśmy, żeby nie ustać, bo kto ustał, kto był na końcu, to tego rozstrzeliwali. I już dalej się nim nie zajmowali. W pewnym momencie moja mama mówi tak: ja już nie idę dalej, nie ma mowy, ja już nie mam siły i mnie tak boli, że ja wolę umrzeć i skończyć z tą męką. Byłam zrozpaczona, co z małą zrobić, czy ją zostawić, mogę zostawić ją na drodze, a sama pójdę dalej. Druga była taka pani, starsza pani, akuszerka duszowa z Czebowniska. Obydwie wzięłyśmy ją, mamę, jej ręce zawiesiłyśmy sobie na szyi
I tak ciągnęłyśmy. Mama nogi miała w powietrzu, a my na swoich plecach i tułowiach targałyśmy ją przez wiele, wiele kilometrów. To było straszne. Ale po jakimś czasie zrobili postój. Ale to już był koniec całej operacji wojennej. Niemcy już byli zdruzgotani, już nie mieli wyjścia. Byli opasani ze wszystkich stron i musieli się poddać. I w pewnym okresie, gdyśmy tak jeszcze maszerowali, zapowiedzieli odpoczynek na jakiejś łące, przy jakimś lasku, przy jakichś krzakach. Odpoczęłyśmy, usiadłyśmy z przyjemnością, że można było odetchnąć te nogi i wypocząć. I patrzymy, a te Auserki i ci Esmani po jednym, powolutku znikają w tych krzakach. I po jakimś czasie patrzymy, a my nie mamy żadnej obstawy. Nie ma nikogo z esmańskich szeregów przy nas. Siedzimy i czekamy, co dalej będzie. No, upłynęło ze 2 godziny i nagle słyszymy warkot motorów. Czekamy z naprężeniem, kto to nadjedzie. I nagle zajeżdżają 2 motory, takie 3-osobowe, zatrzymują się przed nami. Z tych motorów wysiadają murzyn w alianckim mundurze, oficer z alianckiej armii i polski oficer podchodzi do nas i mówi: są tu Polacy, a my rękami do góry. My jesteśmy Polakami, jesteśmy twoimi rodakami. Jezu, jakie to było powitanie. Nie wyobrażacie sobie, jak nam łzy leciały z oczu, że jesteśmy oswobodzone, że jesteśmy wolne. Oni nas zapewnili. Za chwilę, za jakąś godzinę tu przyjadą samochody, zabiorą was i umieszczą w odpowiednich budynkach. I faktycznie tak się stało. Zajechały samochody PCK, które się nami zajęły. Zawiozły nas do miasta. No już nie pamiętam tego miasta, ale umieścili nas w koszarach wojskowych i tam wreszcie nas odżywili. Ale musieliśmy strasznie powoli do jedzenia się przyzwyczajać, bo żołądek i jelita były wygłodzone, wypuszczone i jeżeli ktoś więcej czegoś zjadł, dostawał skrętu kiszek i umierał. Powoli tam, w tych koszarach, wracaliśmy do zdrowia.